Serwus moi drodzy, witam Was bardzo ciepło z przepięknej Bratysławy. Za mną w tej chwili Dunaj, przede mną miasteczko Leetap, Słowakia, którego niezwykle dumnym ambasadorem jesteśmy. Zmierzam właśnie w kierunku miasteczka, bo za moment rozpocznie się oficjalna prezentacja właśnie ambasadorów, no i oczywiście głównej gwiazdy tego wydarzenia, czyli olimpijczyka z Rio, osoby, która pokonała Rafała Majkę i sięgnęła właśnie po złoto olimpijskie, czyli nie kogo innego jak Grega Van Avermaeta. Dzisiaj już mieliśmy okazję pojeździć wspólnie na pierwszym Community Social Ride i było niezwykle miło. No a na przebitki z tego szybko Was zapraszam. Lecimy! Moi drodzy, wracam właśnie z powrotem w kierunku miasteczka. Już po wyścigu warunki były wbrew pozorom całkiem przyjemne. Było lekko chłodno, natomiast kiedy zawodnicy zaczęli już jechać, zrobiło im się zdecydowanie cieplej. Sam wyścig zabezpieczony był naprawdę bardzo dobrze. Przejazd przez miasto, neutralizacja trwała przez około 14 km i podczas neutralizacji mijaliśmy Stare Miasto, miejsce, gdzie znajduje się zamek, a przy okazji jechaliśmy takimi głównymi drogami, które były w całkiem niezłej jakości. No i oczywiście były mocno zabezpieczone przez policję. No i w pewnym momencie wystrzeliła już cała grupa. Były próby ataku, skuteczne, ale potem już złapane w czasie podjazdów. O tym będziecie mogli posłuchać już od marca, natomiast teraz zerknijcie dobrze, jak wyglądała jazda. Jak zwykle odwaliliśmy kawał dobrej drużynowej roboty. Sandra wygrała, Aldona prawie wygrała. Tomo zrobił taki przesiew i selekcję na podjeździe, że zniszczył wszystkich. Drugi Tomek trzymał cały czas równe waty, a mi udało się być znowu trzecim. Czy jakaś dziewczyna była w stanie Ci zagrozić? Nie mam pojęcia, nie patrzyłam do tyłu. Sam wyścig, no na początku dużo nerwówki. Ten Leetap startuje zawsze bardzo wcześnie rano. Start było o 7:15, było jeszcze dosyć zimno, więc to było jakby takie dodatkowe utrudnienie. Sama dojazdówka, taka 14-kilometrowa do startu ostrego, no wiadomo, nerwowa, no jak to w amatorskim peletonie, ale później jak już dojechaliśmy do startu ostrego, zaczęły się jakieś pierwsze ucieczki, pierwsze ataki. Troszeczkę towarzystwo się rozluźniło, też atmosfera po prostu była wyścigowa i to już było takie spoko, zeszło ciśnienie, zaczęło się ściganie. Mi udało się zafiniszować z trzyosobowej grupy. Okazuje się, że dojechałem na trzecim miejscu, więc powtórzyłem wynik z maja, z Leetap Poland, więc jestem zadowolony. Z tyłu impreza jeszcze się kończy. Ostatnie losowania nagród dla osób, które oczywiście wykupiły pakiety startowe i brały udział w wyścigu. Natomiast z mojej strony szybkie podsumowanie. Uważam, że to był naprawdę mega fajny, atrakcyjny, rowerowy weekend. Imprezy dla całych rodzin odbywały się zarówno w piątek, w sobotę i w niedzielę, więc jeżeli jesteście osobami, które lubią spędzać czas ze swoimi dziećmi, z całymi rodzinami właśnie na rowerach,
na pewno Le Etap Slowakia będzie wydarzeniem, na które będziemy Was serdecznie zapraszali. Pod względem sportowym jestem niezwykle dumny, że Velocreation po raz kolejny w tym sezonie zapanowało nad podium w ciągu wyścigowego weekendu. Co tu dużo mówić, ogromna duma z tego, że jesteśmy wszyscy jedną wielką paką i tak mocno się wspieramy mentalnie na startach. Z naszej strony jeszcze ogromny raz podziękowania dla Le Etap Slowakia, dla całej ekipy organizacyjnej za to, że zaufali nam i mogliśmy być ambasadorami tego wydarzenia u nas w Polsce. Ogromnie dziękuję za pełen profesjonalizm. Szapoba. Ja wracam do całej ekipy, bawić się dalej, świętować. Natomiast Was zachęcam do subskrypcji, oczywiście dzwoneczka, żeby nie zapomnieć o następnych odcinkach. No i co? Wielkie dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia przy okazji następnych imprez. Ciao! Pozdrawiamy całą ekipą.